Witam wszystkim na cotygodniowym live'ie. Pomysł na tego live'a powstawał bardzo szybko, dlatego że ja wczoraj skończyłem urlop, więc dzisiaj rano wszystko zostało przygotowane, także dziękuję bardzo Marcie, która mi tu pomaga w przygotowaniach. I pomysł na dzisiejszego live'a jest taki bardziej techniczny, dlatego że zauważyłem, że te techniczne nagrania mają dużo lepszy odbiór na YouTubie, więc zapraszam wszystkich, których interesują testy automatyzacja czy testy wydajnościowe, na nasz kanał na YouTubie. Jest tam kilka ciekawych rzeczy. Jest film o tym, jak obsługiwać weighty w Playwrightie. Jest kilka filmów już o tym, jak przygotowywać, jak organizować testy wydajnościowe, więc mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie. A dzisiaj opowiem o tym, jak wizualizować dane podczas testów wydajnościowych. To zawsze jest problem, dlatego że testy wydajnościowe albo idą, albo nie idą. No i trzeba wiedzieć, w którym momencie one przestają w cudzysłowie iść i bardzo dobrze jest, jak narzędzia pokazują na bieżąco, jakie są odpowiedzi systemu. Moim ulubionym obecnie narzędziem, tym narzędziem, które teraz najczęściej używam, jest Locast, dlatego pokażę na przykładzie Locasta i pokażę konfigurację, którą zrobiliśmy dla testów dla jednego z naszych klientów, które zakończyliśmy 2 tygodnie temu. Testy były duże, dlatego że testy były na 86 000 wirtualnych użytkowników równolegle. Były uruchamiane z 2 maszyn, każda maszyna miała 64 kory, więc naprawdę duże, przynajmniej na te, na które ja robiłem. No największe, które robiłem, no to było 250 000 użytkowników, puszczane z 4 maszyn z całego świata. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na tym, jak zrobić ładną wizualizację i jak ją zrobić szybko, dlatego że to też nie jest coś, co ja zrobiłem, to jest coś, co ja znalazłem, to jest plugin do Locasta i zobaczcie, jak taki plugin można uruchomić. Na początek pokażę kod, który będzie uruchamiany. To są ćwiczenia z AntyCaptcha. Pierwsze 3 ćwiczenia nagrane, z harów zrobione, pliki Pythonowe uporządkowane w projekt. Także to pokazywałem to już kiedyś, jak się przygotowuje testy locastowe i możecie ten kod, który ja tutaj teraz pokazuję, zobaczyć na GitHubie. Możecie go sobie ściągnąć, możecie go sobie wypróbować, także dokładnie to, co będę pokazywał, jest na GitHubie. Na naszym GitHubie Amberteamowym, on się nazywa Testmaster Amberteam. Już tutaj wjeżdżam z tym kodem. Testmaster Amberteam, AntyCaptcha, Locast, tutaj te wszystkie pliki, Locast files, hary, które były ściągnięte, to wszystko możecie zobaczyć. Ja to przede wszystkim najpierw obrobiłem na swojej własnej maszynie, tutaj widać PyCharma uruchomionego, dlatego że development robimy zwykle u nas na naszych własnych maszynach i powiedzmy pierwsze ćwiczenie, ono tam ma kilka, tak jest tutaj pierwsze ćwiczenie, ono ma kilka requestów tak naprawdę, wczytanie samego ćwiczenia, później naciśnięcie pierwszego przycisku, a jeszcze przed naciśnięciem przycisku, dlatego że to ćwiczenie jest regenerowane i za każdym razem może być inna kolejność przycisków do naciskania, to w Locaście, w kodzie locastowym wyczytujemy, jakie przyciski się wygenerowały i potem te przyciski są uruchamiane. To już kiedyś pokazywałem w którymś z filmów. No i mamy baton 1 naciśnięty, baton 2 naciśnięty, baton 3 naciśnięty, później sprawdzenie rozwiązania, tak, check solution i asercja, bo tak jak mówiłem w swoich poprzednich filmach na temat testów wydajnościowych, w każdym teście musi być asercja. W każdym teście automatycznym muszą być asercje. W testach wydajnościowych przynajmniej jedna asercja taka na poziomie biznesowym, żeby sprawdzić, czy system, czy test nie idzie w krzaki. Zobaczymy. Będziemy puszczać te testy za chwilę i zobaczymy,
czy one pójdą gdzieś w krzaki, czy nie pójdą w krzaki. Czyli to jest kod, który został, czy zostanie za chwilę uruchomiony. Zostanie on uruchomiony z maszyny na AWS-ie, która będzie sobie siedziała, czy siedzi sobie w Frankfurcie i na tej maszynie będę miał uruchomioną Grafanę i na tej maszynie będę miał też uruchomione testy. Tak jak mówiłem, maszyny, których używamy są dosyć mocne. Ta maszyna, na której ja teraz pokazuję, to jest maszyna, która ma 32 kory i 124 giga RAMu. Okay, zaraz zobaczymy, gdzie ja jestem. Dobrze, jestem w AntyCAPTCHA Locust. Ściągnę zmiany na wszelki wypadek, bo to zawsze warto. Nie, wszystko to, co widzieliście tam u mnie lokalnie na PyCharmie, jest tutaj na tej maszynie amazonowej. Jak uruchamiam Grafanę i Postgresa, których będę używał do wizualizacji? Już pokazuję. Nie kombinuję z konfiguracjami serwerów, nie kombinuję z kombinacjami serwisów, nie chciało mi się nigdy takich rzeczy robić. Uruchamiam te maszyny amazonowe i tak tylko na potrzeby tych testów, czyli teraz na potrzeby live'a, wobec tego na pół godziny, a potem kładę je, żeby nie płacić, dlatego że takie maszyny, które mają 128 czy 64 procesory, kory, no to one trochę kosztują. Uruchamienie Grafany, jak już się wszystko ma pokonfigurowane, jest bardzo proste. Tak jak, dobrze, pokażę od nowa. Ja uruchamiam te maszyny na screenie, tak żeby nie uruchamiać serwisów, a żeby mieć je i jak się wyloguję, czy wyrzuci mnie, czy będę chciał zmienić to, co oglądam na tym SSH, na tym terminalu, no to wtedy spokojnie mogę to zrobić, czyli uruchamiam screena. Jest screen. Żeby uruchomić Grafanę i Postgresa, potrzebuję jedno polecenie. Locust Compose App. Locust Compose jest to dodatek do Locusta, który możecie ściągnąć z GitHuba, ale nawet nie musicie go ściągać. Jeżeli używacie już pluginów do Locusta, to już go macie u siebie. Trzeba mieć tylko zainstalowanego Dockera. Jeżeli macie Dockera, no to dwie maszyny dockerowe, proszę uprzejmie, tutaj widzicie Locust Compose, on został wykonany jako Docker Compose, bo to jest skrypt shellowy. Docker Compose z YAML-em, który konfiguruje całe ustawienie i uruchomione zostały dwie maszyny, które serwują Grafanę i Postgresa. W Postgresie będą trzymane wyniki testów, a Grafana będzie to wszystko wizualizować. Chcę to przerwać, naciskam Ctrl+C. I już Grafana nie stoi. Tak, zresztą mogę pokazać. Grafanę mam tutaj. Tutaj siedziała sobie Grafana, daję F5 i Grafany nie ma. No to jeszcze raz uruchomimy sobie Locust Compose. Dobrze. I Grafana powinna nam się pojawić. Żadnych błędów nie ma. Nie ma, jest lock. Dobrze, błędów nie ma, Grafana się uruchomiła, Postgres się uruchomił. Dlaczego Postgres tutaj jest ważny, tak przy okazji? Postgres jest ważny, ponieważ te maszyny, te kontenery dockerowe, one zostają na maszynie. I to, co też bardzo mi się podoba w całym tym rozwiązaniu, wszystkie testy, które przeprowadziłem w danej sesji, powiedzmy, na tej maszynie, one cały czas siedzą. Czy ja położę tę maszynę, czy ją postawię, one siedzą w Postgresie, wyniki tych testów i zawsze mogę je zwizualizować. Zawsze mogę w Grafanie przesunąć sobie to, ten obszar czasu, który mnie interesuje, ten zakres czasu, który mnie interesuje, żeby zobaczyć wyniki przeszłych testów. Tego, szczerze mówiąc, w innych narzędziach jeszcze chyba nie widziałem, chyba że stosowaliśmy jakieś rozwiązania typu Tableau.
tak, do których się ładowało wyniki testów i one też to przechowywały. Dobrze, mam Grafanę uruchomioną, zaraz zobaczmy, jest, dobrze, jest Grafana, wychodzę ze screena, Ctrl+A+D, tak, detachuję screen, jestem z powrotem na swoim głównym terminalu, no to spróbujemy uruchomić teraz testy. Zobaczmy, tutaj mam konsolę locastową, ona nie żyje, jak widać nie ma locasta, locast. Okay. Dobrze, jest, pojawił się locast i zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego się dzieje. Dobrze, jest uruchomiony locast, jeszcze test nie jest uruchomiony. No dobrze, powiedzmy uruchomię na 10 wirtualnych użytkownikach. Start i po kolei widać, coś się zaczyna dziać. Przejdę na moje ulubione wykresy. Tak, możecie zapytać, dlaczego używam grafany, skoro i tak mam locasta i mam wykresy grafanowe, znaczy locastowe. Zaraz zobaczycie, co widać na wykresach locastowych, a co widać na wykresach grafanowych. Przy okazji, niech to tu się kręci, żeby się dane pozbierały, a ja przy okazji jeszcze powiem jedną rzecz. To moje doświadczenia związane z locastem i również to, o czym teraz mówię, szczegóły, bo teraz nie chcę opowiadać o szczegółach, wpisałem do Gitbooka. Jak w sobie wyszukacie locast, treats and tricks, angielski tytuł, ale sam Gitbook jest napisany po polsku, to możecie sobie przeczytać, jak przygotowywać skrypty, jaka powinna być, jaką ja zwykle, tak, czy my zwykle w Amber Teamie używamy struktury folderów w projekcie, różne triki na przeróżne rzeczy, jak się uruchamia, jaki jest styl pisania, no i na samym końcu jest wizualizacja przy pomocy Grafany i tutaj jest kilka rzeczy, o których warto wiedzieć, o których my się przejechaliśmy uruchamiając. Pierwsza rzecz to to, że Grafana zwykle jest uruchamiana tylko lokalnie. Czyli nie zobaczyłbym tej Grafany, bo ona jest serwowana na 127.0.0.1. Jak ja chcę to obejrzeć z internetu, tak, bo maszynę AWS-ową mam we Frankfurcie, a siedzę teraz w domu tutaj u mnie w Polsce, to pierwsza rzecz, którą zwykle robię, to jest zmiana konfiguracji Grafany, tak żeby serwowała na 0.0.0, czyli na wszystkich portach, na wszystkich interfejsach sieciowych, tak na porcie 3000. Druga rzecz to jest problem, który nam się pojawił, związany z ilością połączeń. Locast używa puli połączeń. Nie wiem, czy używa puli połączeń do bazy danych, dlatego jak uruchamiamy na przykład na 86 tysięcy wirtualnych użytkowników, to standardowa pula połączeń do bazy danych Postgresa, tak, tych połączeń przychodzących, ona nie wystarcza. Ona się wysyca i wtedy mamy błędy locasta, tak, związane z tym, że dane wyniki testów nie mogą być zapisane w Postgresie. Jeżeli chcecie zwiększyć pulę połączeń, czy max connections, to trzeba wpisać w tym YAML-u. Ten YAML jest tutaj, gdzieś mam, tutaj mam jego adres, site packages, locast, plugins, dashboard, docker compose YAML. To można, czy trzeba przestawić na odpowiednio dużą wartość, taką jaka pasuje do liczby wirtualnych użytkowników, które teraz będziecie uruchamiać. Druga ciekawostka, to akurat nie problem, ale coś, dlaczego musieliśmy znaleźć obejście. My używamy transaction managerów w Locaście, tak żeby mierzyć czasy transakcji, dlatego że my testujemy aplikacje webowe, a nie API. I sam z siebie Locast nie raportuje do Postgresa wyników związanych z transakcjami. Więc jeżeli chcecie raportować wyniki związane z transakcjami, nie tylko z pojedynczymi requestami, no to trzeba na końcu transakcji dodać taki kawałek kodu jak tutaj i wtedy pojawią się dodatkowe wpisy, tak jakby dodatkowe requesty, a będą to sumaryczne czasy transakcji. To tyle takiego przy okazji wstępu
do Grafany z Locastem. Wróćmy do samego Locasta. Tutaj jak widzicie, coś tu już się dzieje. Na Locaście się dzieje. Zobaczmy, czy dzieje się na Grafanie. No, na Grafanie też już nam się pojawiło. Pojawiły się dane. Tutaj zobaczcie, 18:42, czyli tak, u mnie jest 18:46 w tej chwili, czyli to są wyniki z ostatnich 5 minut, tak jak to powinno być. Tutaj mam ustawione ostatnie 15 minut, powiedzmy przestawię na ostatnie 15 minut, tak, czyli test zaczął się o 18:42 i mam odświeżanie co 10 sekund. To też jest wygodne. Mogę nie odświeżać. Robiłem wcześniej podczas przygotowania do live'a testy mniej więcej o jakiejś 16, czyli 2 godziny temu i zobaczcie, jak zmienię na ostatnie 3 godziny. O, proszę uprzejmie, tutaj są wyniki z okolic 16:30, teraz jest 18, one są w bazie, można je oglądać. Tamte wyniki, jak widzicie, były na, zobaczmy, to mnie interesuje, żółte na 50 użytkowników, w tej chwili mam na 10 użytkowników. Dobra, zmienimy sobie w takim razie, ustalmy na 100 użytkowników. Tutaj zobaczcie, zaczyna się zmieniać liczba użytkowników. W Locaście czasy są 200 milisekund, więc czasy są dobre. Zaczynają liczby requestów na sekundę się zwiększać. Zobaczmy, co na to dashboard locastowy. Tutaj liczba, tutaj widzicie już zwiększa się liczba użytkowników. Zobaczmy ostatnie 5 minut. Tak, już zwiększa się liczba użytkowników, czyli wykres w Grafanie pojawia się na bieżąco, tak jak idzie test. Co jest bardzo fajne, co bardzo mi się podoba. Na co jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz to ilość błędów. Pokazuje się sumaryczna liczba błędów. Mówiłem w jednym ze swoich live'ów, że jeżeli ta liczba przekroczy 5%, to uznajemy wyniki testów za niemiarodajne, to znaczy takie, które jedyne co możemy powiedzieć, to że położyliśmy system, a nie możemy powiedzieć, jak szybko odpowiada. No tutaj pojawiły się jakieś już błędy. Przy ilu? Przy 60 użytkownikach. No ta maszyna, na której stoi AntyCAPTCHA, nie jest jakoś tam specjalnie mocna i nie musi być mocna, więc te błędy już zaczynają się pojawiać. Co jeszcze? To są rzeczy, które zobaczycie na Locaście. Tak? Jest i procent błędów, 2%, jest liczba wirtualnych użytkowników, więc to jeszcze nie jest nic takiego nadzwyczajnego, ale no oprócz oczywiście jakby samej wizualizacji i tego, że mogę sobie rozciągać ten czas, ale mogę sobie obejrzeć ilość requestów na sekundę, co mnie specjalnie nie interesuje, ilość response time transakcji, to mnie też nie interesuje, ilość błędów, ilość błędów mnie interesuje, tutaj mam pokazane 4 requesty, które, tam chyba w ogóle są 4, no to wszystkie requesty akurat, które mają błędy, mogę sobie kliknąć w na przykład baton 1 i zobaczyć, baton 1 miał tu błąd i tutaj błąd, a baton 2 miał tu błąd i tu błąd, ok. Mogę obejrzeć sobie czasy odpowiedzi dla każdego z requestów osobno. Mam tutaj 99 percentyl, niestety, i to jest akurat wada tego rozwiązania. Mogę to wyedytować nawet tutaj na bieżąco, jak wejdę w edit i pozmieniam wartości z 99 na 90 czy jakieś inne, no to wtedy będę mógł to obserwować, to co mnie akurat, bo akurat mnie interesują najczęściej 90 albo 95 percentyl, nie 99. Tutaj mam domyślnie 99. Mogę sobie powyłączać, tak, i zobaczyć jeden, mogę sobie dołożyć do tego drugi, tak, albo ten i ten. Także mogę sobie korelować, sprawdzać korelacje pomiędzy requestami. Jeżeli macie dużo requestów, no to można w trakcie testu obserwować ten jeden krytyczny, tak, czyli na przykład u nas to być może będzie jakiś check solution. Proszę uprzejmie, tu jest check solution, tu jest drugi check solution, tu jest trzeci check solution. I tutaj obserwujemy, jak się ten check solution w wszystkich 3
ćwiczeniach w AntyCaptcha zachowuje. Także można kombinować, można zmieniać. Tak, to jest Grafana, ona jest bardzo elastyczna. Jeżeli znacie Grafanę, no to możecie spokojnie pozmieniać te wykresy, możecie innych wartości używać. No oczywiście takich, które Locust daje i pozwala zapisać czy eksportuje do Postgresa. To, co tutaj widzicie, to jest tak naprawdę niezmieniona Grafana, taka jak ona została uruchomiona, przyszła dokładnie tak, jak jest w Locust Plugins. Jeżeli mam kilka Locust fili, to mogę sobie tutaj wybrać, który Locust file chcę oglądać. Więc jeżeli puszczacie równolegle kilka sesji testowych, albo puszczacie z kilku Locust fili, bo macie, tak jak my mieliśmy, część webową, część mobilną, część jeszcze jakąś taką bardziej hardware'ową, mieliśmy to podzielone na trzy Locust file różne, to tutaj można było wybrać tego Locust file'a, który nas najbardziej interesował. Włączę ilość requestów na sekundę jeszcze. No dobra, włączę i jedno, i drugie. OK, widzicie, tutaj była jakaś większa liczba błędów, a teraz się chyba uspokoił. To jest mniej więcej wszystko, co chciałbym pokazać dzisiaj i namówić Was do grzebania w pluginach do Locusta, bo Locust jest narzędziem takim trochę siermiężnym. Trzeba technologię znać, różne technologie znać, żeby w nim pisać, ale ma bardzo dużo fajnych dodatków, które ułatwiają pracę. Na przykład taka Grafana, która pozwala Wam wrócić do danych testowych. To zaraz jeszcze pokażę. Wrócić do wyników testów, jak test zostanie zatrzymany. Ale dobrze, przedostatnią rzeczą, na którą chciałbym spojrzeć, to jest HTOP. Tego HTOPa, nie uruchomię teraz HTOPa. No dobra, trudno, HTOPa nie obejrzymy, bo w tej chwili leci na nim Locust. Tutaj mam jeden terminal tylko. Widać jakieś błędy są. Zaraz sobie zobaczymy, czy te same błędy są w Locustie. Tutaj powinno być failures. Tak, są jakieś failery i są też wyjątki. Jest kilka tych wyjątków, pewnie te same, które było widać tutaj w Locustie. Dobrze, wezmę tutaj ostatnie 15 minut. Jest, widać, cały test się, prawie cały test się zmieścił. Zatrzymajmy ten test w jakiś taki w miarę cywilizowany sposób. Zróbmy ramp down, ale troszeczkę szybszy. OK, tutaj widzicie, już co sekundę będzie schodziło 10. Nie, 20 tam co sekundę miało schodzić. OK, 55 userów, 45, 35. Tak, schodzą użytkownicy i zaraz test zostanie zatrzymany. Tak jest 0. Mogę tutaj zabić Locusta, Ctrl+C. Okay. Niestety HTOP, no dobrze. HTOP jest ważny akurat, dlatego żeby sprawdzać, czy nie przeciążyliśmy maszyny. My zwykle uruchamiamy HTOPa na drugim terminalu, którego nie mam przygotowanego, więc nie mogłem pokazać, ale bardzo fajne narzędzie, bardzo ładnie pokazuje, na ile jest obciążona maszyna, z której puszczamy testy. Dobrze, tutaj jest zatrzymany Locust, wobec tego jak tu odświeżę, nie ma Locusta, ale za to Grafanę mam cały czas, tak, F5 i Grafana się odświeża, i wyniki testów, które mieliśmy przez ostatnie kilkanaście minut, one cały czas tu są i one cały czas tu będą, chyba że zabiję tę maszynę AWS-ową, no to zabiję jej dysk i też stracę wtedy wyniki, dlatego te wyniki akurat w inny sposób, innym mechanizmem zapisujemy do plików CSV i te pliki CSV ściągamy do siebie, tak żeby już nawet, nie wiem, pół roku, czy powiedzmy pół roku po zakończeniu testów, jak będzie jakaś wątpliwość,
co do wyników testów, żeby można było je odgrzebać, żeby można było je przeanalizować i żeby można było pokazać klientowi tak, że wyniki były takie, jakie były. To jako podsumowanie przeanalizujmy te wyniki i to już będzie naprawdę ostatnia rzecz, którą powiem. Pierwsza rzecz, błędy. 0,41% błędów i to przez kawałek, tutaj nie przez całe testy, więc nie przejmujemy się. Były, to były, nie będziemy ich śledzić. Coś tam nie pykło, nie interesuje nas to aż tak bardzo. 32 błędy na 7716 requestów. Nie warto tego ścigać, no chyba że macie aplikację, która ma działać bezbłędnie, no to wtedy tak, jeżeli ryzyko jest duże, no to rzeczywiście. I zobaczmy sobie jeszcze czasy odpowiedzi, gdzie one były. Tutaj jest 99 percentyl i one się korelują, tak, no one się mniej więcej korelują ze sobą. Dobrze, no to powiedzmy, jakie tu były czasy? Do 2 sekund, czyli do poniżej pół sekundy były wszystkie, do 2 sekund były tylko jakieś tutaj i tutaj zacięcia. Też moglibyśmy pośledzić, jakbyśmy mieli maszynerię do śledzenia tego, co się dzieje na serwerze, której akurat tutaj nie mamy dzisiaj. To też moglibyśmy wyśledzić, dlaczego te czasy były takie duże. Czy z czym to się koreluje? Czy koreluje się z procesorem przeciążonym, czy koreluje się z pamięcią przeciążoną, czy koreluje się z tym, że baza danych była przeciążona? Także to też można zbadać, tylko trzeba mieć te narzędzia. Podsumowując, polecam Locasta, tak, i plugin do Locasta, on się nazywa Locast Dashboard. Czy ja tutaj mam? Nie mam, dobrze. To nie pokażę. Jest dostępny na GitHubie, jeżeli kogoś interesuje, tam też są opisy. Polecam serdecznie też tą moją malutką książeczkę o Locaście i o tym, jak go wykorzystywać skutecznie, co też robimy w Amber Team Testing. I na koniec prośba o zalajkowanie, o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie i mam nadzieję, że ten film się Wam przyda. Jeszcze spojrzę, czy nie pojawiły się komentarze. Widzę, że się nie pojawiły. No, jak widać, za krótki czas na zapraszanie. Więc dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.